Podsumowanie sierpnia 2025. Kończący się sierpień obfitował w kilka spektakularnych wydarzeń dla miłośników astronomii i eksploracji kosmosu. W nocy z 12 na 13 sierpnia mogliśmy podziwiać maksimum roju meteorów Perseidów, jednego z najpopularniejszych zjawisk na niebie. Choć blask niemal pełnego księżyca nieco utrudniał obserwacje, wiele spadających gwiazd było widocznych, zwłaszcza poza miastem. Co więcej, niemal równocześnie doszło do efektownej koniunkcji Wenus i Jowisza nad ranem. Obie najjaśniejsze planety świeciły blisko siebie na porannym niebie, akurat w okresie aktywności Perseidów. Z kolei na froncie eksploracji kosmosu firma SpaceX pobiła rekordy w ponownym użyciu rakiet. 27 sierpnia wystrzelono rakietę Falcon 9, której pierwszy stopień leciał już 30 raz. To pierwsza taka misja w historii. Tego samego dnia SpaceX przeprowadził udany test orbitalny Starshipa. Prototypowy statek kosmiczny odbył pełny lot testowy i pomyślnie wodował w Oceanie Indyjskim, mimo drobnych uszkodzeń osłon termicznych przy powrocie. W europejskiej astronautyce również działo się coś ważnego. 31 sierpnia sonda JUICE wykonała manewr asysty grawitacyjnej przy Wenus, aby skorygować swoją trajektorię w drodze ku Jowiszowi. Wszystkie te wydarzenia stanowiły ekscytujące preludium do tego, co czeka nas we wrześniu. Misje kosmiczne we wrześniu 2025. Nadchodzący miesiąc przyniesie kolejne ważne momenty w kalendarzu kosmicznym. Oto najciekawsze z zaplanowanych misji i przedsięwzięć, które warto śledzić. Streamy z takich startów zwykle są dostępne online. 15 września sonda Parker Solar Probe zbliży się do Słońca po raz 25. W ramach kolejnego peryhelium swojej misji, to rekordowo bliski przelot koło naszej gwiazdy, Parker Solar Probe pędzi wtedy z najszybszą prędkością spośród obiektów stworzonych przez człowieka, badając wiatr słoneczny i koronę słoneczną. 23 września. Planowany jest start misji IMAP, Interstellar Mapping and Acceleration Probe, nowatorskiego satelity NASA do badania granic heliosfery i cząstek międzygwiezdnych. Rakieta SpaceX Falcon 9 wyniesie sondę IMAP z przylądka Canaveral. Według aktualnych planów start nastąpi 23 września 2025 roku. Co ciekawe, na pokładzie IMAP znajdzie się polski instrument naukowy GLOWS, opracowany w CBK PAN, już zintegrowany z sondą i gotowy do pracy w przestrzeni kosmicznej. Misja IMAP poleci do punktu libracyjnego L1, a wraz z nią dwie mniejsze satelity towarzyszące, Obserwatorium Geokorony Ziemskiej oraz satelita do monitorowania pogody kosmicznej. Start będzie można oglądać na żywo w transmisji NASA SpaceX. Koniec września. Swoje okno startowe ma również prywatna firma Blue Origin. We wrześniu planowany jest drugi testowy lot ciężkiej rakiety New Glenn, oznaczony NG-2. Jeśli przygotowania pójdą zgodnie z planem, będzie to kontynuacja debiutu New Glenn z wcześniejszej części roku. Rakieta ta, większa od używanych dotąd Falconów 9, ma w przyszłości wynosić satelity i misje załogowe na orbitę. Dokładna data startu NG-2 nie została jeszcze ogłoszona, oznaczona jest jako NET No Earlier Than wrzesień 2025, jednak z pewnością wydarzenie to przyciągnie uwagę entuzjastów. Warto wypatrywać komunikatów Blue Origin i transmisji ze startu. Niebo we wrześniu 2025. Najciekawsze zjawiska astronomiczne. We wrześniu na niebie czeka nas prawdziwy festiwal zjawisk. Od zaćmień przez opozycję planet po równonoc jesienną. 7 września całkowite zaćmienie Księżyca. Tego wieczoru dojdzie do spektakularnego zaćmienia. Ziemia znajdzie się między Słońcem a Księżycem, rzucając cień na swoją satelitę. Maksimum zaćmienia wypada o godzinie 18:11 CEST. Jednak w Polsce Księżyc wzejdzie dopiero tuż przed tym czasem. Oznacza to, że będziemy mogli obserwować wschodzący, zaćmiony Księżyc krótko po zachodzie Słońca. W fazie całkowitej przybierze on czerwonawą barwę, stąd określenie krwawy Księżyc. Zjawisko będzie widoczne w większości Europy, Azji, Afryki i Australii. Do obserwacji nie potrzeba specjalnego sprzętu.
Wystarczą oczy lub lornetka, choć warto wybrać miejsce z odkrytym widokiem na wschodni horyzont o zmierzchu. 12 września – zakrycie Plejad przez Księżyc. W nocy z 11 na 12 września dojdzie do rzadkiego zjawiska astronomicznego. Księżyc przesłoni gromadę otwartą Plejad. Późnym wieczorem 11 września i w pierwszych godzinach 12 września tarcza zbliżającego się do trzeciej kwadry Księżyca wędruje na tle konstelacji Byka i na około 2,5 godziny zakryje jasne gwiazdy Plejad między 22:30 a 50 minut po północy czasu polskiego. Zjawisko będzie widoczne w pasie obejmującym m.in. północną Afrykę, Europę Wschodnią, również część Polski i Azję Zachodnią. Gołym okiem zauważymy stopniowe znikanie i pojawianie się najjaśniejszych gwiazd gromady przy krawędzi Księżyca. Do lepszych obserwacji przydadzą się lornetki lub teleskopy, które ukażą więcej spośród około 7 najjaśniejszych sióstr Plejad chowających się za Księżycem. 19 września bliskie spotkanie Wenus, Księżyca i Regulusa plus zakrycie Wenus. Przed świtem 19 września warto skierować wzrok ku wschodnim rewirom nieba. Dojdzie tam do malowniczej koniunkcji, bardzo cienki sierp Księżyca, jasna Wenus, tak zwana gwiazda poranna oraz Regulus, najjaśniejsza gwiazda Lwa, utworzą na niebie efektowny, zbliżony do równoramiennego trójkąt. To zjawisko widoczne będzie gołym okiem z całego świata tuż przed wschodem Słońca. Należy szukać tych obiektów nisko nad wschodnim horyzontem, około godziny 5:30 rano czasu polskiego. Dodatkowa gratka. W ciągu dnia 19 września od około 12:34 do 14:26 GMT wystąpi zakrycie Wenus przez Księżyc. Niestety to rzadkie zjawisko da się zaobserwować tylko w niektórych rejonach świata. Pas przebiega głównie przez część Afryki i Bliskiego Wschodu i w Polsce nie będzie widoczne. 21 września zaćmienie Słońca obrączkowe. W drugiej połowie miesiąca czeka nas także zaćmienie Słońca. 21 września o godzinie 19:42 polskiego czasu nastąpi zaćmienie obrączkowe, centralna faza. Księżyc znajdzie się niemal dokładnie między Ziemią a Słońcem, jednak ze względu na nieco za małą średnicę kątową nie zakryje całej tarczy słonecznej. Wokół Księżyca utworzy się efektowny pierścień ognia. Niestety to zaćmienie nie będzie widoczne w Polsce. Pas obrączkowego zaćmienia przebiega przez południową półkulę, m.in. południe Australii, akweny Pacyfiku i Atlantyku oraz Antarktydę. 21 września Saturn w opozycji. Planeta Saturn znajdzie się tego dnia po przeciwnej stronie nieba niż Słońce względem Ziemi, co oznacza opozycję i najlepszą widoczność Saturna w całym roku. Dokładny moment opozycji przypada 21 września o godzinie 5:46 CEST, ale praktycznie przez całą noc, około tej daty, Saturn będzie świecił jasno na tle gwiazdozbioru Wodnika. Planeta wschodzi wieczorem, góruje około północy i zachodzi nad ranem. Można więc obserwować ją przez całą noc. Gołym okiem Saturn widoczny jest jako jasna gwiazda o złotawej barwie, ale już przy pomocy małego teleskopu lub nawet stabilnej lornetki można dostrzec słynne pierścienie Saturna. 22 września. Równonoc jesienna. Tego dnia Słońce przechodzi przez punkt wagi na ekliptyce, co oznacza początek astronomicznej jesieni na półkuli północnej, a wiosny na południowej. Równonoc nastąpi 22 września, około godziny 21:20 naszego czasu. W momencie równonocy dzień i noc trwają mniej więcej porówno, około 12 godzin. Od tego momentu noce na północy stają się coraz dłuższe od dni, aż do przesilenia zimowego w grudniu. Ciekawostką związaną z równonocą jest zjawisko tzw. Chicago Henge. W dniach wokół 22 września i 21 marca w miastach o regularnej siatce ulic, jak Chicago czy Manhattan, wschodzące i zachodzące słońce ustawia się dokładnie w osi ulic wschód-zachód, tworząc efekt Henge między wieżowcami. 23 września. Neptun w opozycji. Zaledwie 2 dni po Saturnie. W opozycji znajdzie się kolejna planeta – Neptun. 23 września o godzinie 12:54 CEST.
Neptun dołączy do Saturnowej opozycji. W praktyce najlepszy czas do obserwacji Neptuna to wrześniowe noce około tej daty. Trzeba jednak pamiętać, że Neptun jest bardzo odległą i słabo widoczną planetą. Jasność około 7,8 magnitudo. Nie zobaczymy go gołym okiem. Inne zjawiska we wrześniu. Oprócz wyżej wymienionych dużych wydarzeń, we wrześniu 2025 wystąpi także kilka mniejszych rojów meteorów oraz interesujących koniunkcji. Na początku miesiąca aktywne są Aurygidy. Ich maksimum przypada 1 września około 10 meteoroidów na godzinę. Około 9 września swoje maksimum mają Epsilon Perseidy, słaby rój około 5 na godzinę. Zaś 27 września przypada maksimum sekstantydów. Również niewielki rój z około 5 spadającymi gwiazdami na godzinę. Żaden z tych rojów nie dorównuje oczywiście słynnym Perseidom z sierpnia czy Geminidom z grudnia, ale cierpliwi obserwatorzy pod ciemnym niebem być może dostrzegą pojedyncze meteory z tych strumieni. W ciągu miesiąca dojdzie też do kilku koniunkcji Księżyca z planetami. Między innymi 8 września młody Księżyc minie na niebie Saturna, 16 września gęstniejący sierp Księżyca spotka Jowisza w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Takie bliskie spotkania są miłym akcentem podczas rutynowych obserwacji. Warto zerkać na Księżyc każdej pogodnej nocy i sprawdzać, czy akurat nie odwiedza któregoś z jasnych sąsiadów na niebie. Podsumowując, wrzesień 2025 zapowiada się fascynująco zarówno dla pasjonatów patrzenia w gwiazdy, jak i śledzących postępy podboju kosmosu. Czeka nas widowiskowe zaćmienie Księżyca, wyjątkowa konfiguracja planet o poranku, 2 opozycje odległych planet, a nawet rzadkie zaćmienie Słońca, choć daleko od nas. Dodatkowo, w świecie eksploracji kosmicznej warto zwrócić uwagę na planowane starty ważnych misji. NASA i partnerzy nie zwalniają tempa. Niezależnie czy interesuje nas niebo nad głową, czy rakiety startujące ku gwiazdom, we wrześniu każdy znajdzie coś ciekawego. Pozostaje trzymać kciuki za dobrą pogodę i udane misje oraz patrzeć w górę, bo kosmos ciągle dostarcza nam niezwykłych wrażeń. To był kosmiczny kalendarz na wrzesień 2025. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrybuj Cosmovision, aby nie przegapić kolejnych fascynujących wydarzeń na niebie i w kosmosie.